Witam serdecznie wszystkich. Właśnie jedziemy na Phuket. Mamy tam 2,5 godzinki drogi. Jedziemy załatwić bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Już się nie mogę doczekać, aż wam pokażę, jaki dzisiaj fajny dzień będziemy mieli. A później z powrotem wracamy na Krabi. Te góry na Krabi są po prostu niesamowite. Jak z innej planety totalnie. Po drodze jeszcze będziemy zaglądać w jedno miejsce, bo nigdy tutaj nie byliśmy już. Czadowo to wygląda. Ciekawe, czy można tam wejść do góry. No i tak, moi kochani, oficjalnie mogę powiedzieć, za mną jest biuro adwokackie. Właśnie kupiłem swój pierwszy dom na Phuket. No i dobra, teraz wam śmiało już mogę powiedzieć co i jak. Dom załatwiam już od zeszłego roku, w sumie 3-4 miesiące już, ze względu na to, że osoba, od której kupuję to, aktualnie znajduje się na jakiejś wsi w Rosji. Naprawdę jest bardzo ciężko w ogóle z tą osobą się kontaktować. Wszystko musi być załatwiane przez adwokata do adwokata, plus jeszcze przez jej siostrę i tak dalej, bo z nią nie idzie się dogadać. Wiecie, kobieta chce sprzedać dom, ale tak jakby nie chce. Ale po wielu miesiącach prób i starań dzisiaj podpisałem dokumenty, czyli teraz wszystkie moje dokumenty ruszają do właściciela ziemi, do niej. Ona za chwilę, ktoś za nią będzie podpisywał te dokumenty, osoba upoważniona przez nią. Następnie w przyszłym tygodniu muszę iść do takiego Land Department, gdzie podpisać kolejne dokumenty, przepisać dom na mnie. No i później muszę czekać 30 dni na zmianę wszystkich dokumentów. I jakoś w połowie lutego mogę się brać za remont domu. Dom kupiłem naprawdę bardzo okazyjnie na prywatnym osiedlu, ale ten dom przez parę lat był totalnie niezamieszkały, nikogo tam nie było. Jest do kompletnego remontu. Ale cena była tak dobra, że po prostu trafiłem w dziesiątkę. W sumie może tam pojadę, żeby wam pokazać, jak wygląda. Oczywiście od razu mówię, on jest cały rozwalony. Tam z jakiś miesiąc czasu albo dłużej potrwa remont tego domu, ale tak się cieszę. Wreszcie jest dom. Także to jest świetna sprawa. No i pokażę wam, co mamy do zrobienia. Trochę to zajmie ten remont. Bo tak jak wam mówiłem, w tym domu przez wiele lat nikt nie mieszkał, ale znajduje się na pięknym, prywatnym osiedlu. Tutaj wszystko będzie trzeba wywalić po prostu, posprzątać ogródek. Tutaj co jest? Są jakieś pompy. Tutaj basen, który też jest cały zarośnięty po prostu. Ale jak się wymieni wodę, podświetli, to jest piękny, duży basen. Tu będzie trzeba wszystko to wyczyścić po prostu karszerem pod ciśnieniem. Będzie ładnie wyglądało. Tutaj jedna sypialnia. Fajnie śmieci. Ale też podwieszane sufity, nie ma źle. Wiadomo, że to wszystko trzeba wywalić, wszystko odnowić. Właśnie, tutaj wanna duża. Wanna jak się odnowi, to będzie całkiem spoko. Ale śmierdzi tutaj No. takim nieużywanym. Nieużywany, no. Będziemy wam pokazywać od początku do końca, jak wygląda proces zmiany naszego domku. No i tutaj salon z kuchnią. Tutaj będzie elegancko salonik. Tutaj będzie kuchnia fajna. Tutaj będzie duży stół stał do jedzenia. Tutaj jest łazienka kolejna z prysznicem. Tylko tutaj będzie trzeba zrobić taki patent. O, i tutaj jeszcze sypialnia. Tu też wejście do łazienki z tej strony. Tutaj jest taki ogródek jeszcze mały.
Nagrywam, nie? Jakieś miejsce. Tak, na przykład. pralka tam stoi. No będzie można to jakoś fajnie zagospodarować. No. Ale super. Fajnie, na początku trzeba po prostu wszystko stąd wywalić, odświeżyć całkiem, odmalować, Wysprzątać. wysprzątać totalnie. I trzeba gdzieś wymyślić, gdzie się przebić do drugiego pokoju. Chyba będzie trzeba tu, żeby tu było też wejście do sypialni drugiej, żeby było przejście przez łazienkę po prostu. No i co teraz? Aha, że... Będzie trzeba tu się przebić przez tą ścianę chyba. W tej łazience będą 3 wejścia, parę drzwi. No będą 3 pary wyjść, ale nie ma innego wyjścia. Się takiej łazience. Żeby po prostu przechodzić od razu tutaj do kuchni, do salonu. Ze względu na to, żeby nie trzeba było chodzić z zewnątrz, bo to jest taka dziwna akcja tu jest, że tutaj z tego pokoju nie ma wejścia do głównego pokoju. Trzeba przechodzić sobie tędy. Tutaj będzie miejsce na jakiś stolik elegancko, albo na leżaki po prostu, że się przy basenie opalać. Mur trzeba podnieść z pół metra albo z metr do góry, bo jest zdecydowanie za nisko i wszystko widać stamtąd, co mi się nie podoba. No, a wtedy będzie można się właśnie tu gdzieś przebić do tamtej łazienki i będzie przejście. Jakoś tak. No i tak to wygląda, moi kochani. Tak wygląda nasz nowy domek, który kupiliśmy w bardzo dobrych pieniądzach. I tak to wygląda i super. Już się nie możemy doczekać, aż weźmiemy się wreszcie za remont. No, ja Tego to bym już pięknego chciała osiedla. tego etapu, żeby już przyszli po prostu ludzie, którzy to po prostu wszystko wywalą, No. posprzątają i można zacząć. W basenie będzie Coś trzeba na działać. pewno, wiadomo, chloru się pełno rzucić, to woda się zaraz wyczyści, bo pompa będzie pracowała. Na pewno nową pompę trzeba kupić, bo tam to na pewno nie działa. Ale ja chcę zrobić też, żeby po prostu okleić, bo nie chcę takich niebieskich kafelek, jak tu są. No, takie Chcę ciemne, oklejnę jasne, jasną tak, zrobić tak. i na niebieski ultrafiolet, żeby pięknie basen Wiecie, świecił. ładny, no. Mur podnieść to jest na 1000000%. No tak, zdecydowanie trzeba będzie albo To na wszystko, cokolwiek ale w ogóle to jak zrobić. wszystko się tutaj wywali, choćby te śmieci, to już w ogóle zobaczymy, przestrzeni ile będzie, miejsca się no. zrobi. Trawę tam trzeba zasiać, No w to w sumie ogóle to te przy- wszystkie płytki, to trzeba wszystko karszerem wyczyścić pod ciśnieniem. Tu zmienić wszystko, cały dach, bo tu jest No. wszystko do wywalenia. Te Ale pokazywałeś, ile z tamtej strony jest też pokazywają, przestrzeni, no. właśnie fajnie, Dachówki też ktoś będzie musiał wejść na dach po prostu z karszerem i wszystko wyczyścić. Wyczyścić, no. Odmalować wszystkie rynny. Tak, no będzie tutaj roboty. Jest kupa roboty. Kupa roboty, Ważne, ale, żeby już tylko można było zacząć. ale jest do zrobienia. A tu co to mamy? Nie wiem, się boję tu zaglądać. Aha, tu jest prąd. Aha, czyli to jakieś takie... Będzie A tu też- składzik. a co to jest? To? A tu są pompy do wody. I do, Ale w do ogóle- grzania wody tu jest. W ogóle to jest takie piękne osiedle, naprawdę jest No takie zaraz wam właśnie ładne. pokażę, bo to jest prywatne osiedle z ochroną, jeszcze z jednym basenem dużym, zamykana brama totalnie. Także wiecie, to nie jest byle jakie osiedle. To, że ten dom wygląda jak wygląda, to reszta osiedla zupełnie inaczej wygląda. Patrzcie. Tutaj w ogóle to każdy tu ma chyba jeszcze w ogóle większy dom niż ten nasz. O, tutaj chyba też nikt nie mieszka. Albo może ktoś mieszka, ale ma rozwaloną bramę. Hej. Patrzcie, jakie piękne domy tutaj są. Naprawdę bardzo ładne osiedle jest. Super. A wiecie co jest najlepsze? 3 minuty od domu, tutaj już się wychodzi na Plaża. Kamala Beach. Tu od razu jest wejście na plażę. A tutaj kawałeczek dalej mamy Café del Mar. Zaraz za zakrętem. Café del Mar to jest beach bar, który bardzo serdecznie wam polecam, jak będziecie na Phuket. Bardzo warto przyjechać. A jak już jest w ogóle jakaś impreza, to jest w ogóle super. Potrafią robić imprezy, gwarantuję. Dobra, wiele osób pewnie się zastanawia, jak to możliwe, jak można kupić dom w Tajlandii.
Można. Są 3 opcje, jak to można zrobić. Ja Wam powiem po prostu opcję, którą ja zrobiłem. Dom kupiłem na własność jako mój dom. To jest dom typowo zapisany na mnie. Kupiłem go od właściciela tego całego obiektu, tego całego osiedla, ale ziemi w Tajlandii nie możecie kupić jako obcokrajowiec na własność. Możecie albo kupić na 49% dla Was, 51% dla Taja, lub możecie kupić na firmę, na spółkę, którą też musicie mieć z Tajem, lub po prostu możecie wydzierżawić. Ja wybrałem trzecią opcję, ponieważ jest dla mnie najwygodniejsza, ze względu na to, że to nie jest dom, w którym będziemy mieszkać nie wiadomo ile lat. To jest taki na razie przejściowy tylko dom, który wyremontujemy, później się go sprzeda, a później kupi się coś większego. Dzierżawa ziemi wygląda tak, że dzierżawicie na 30, 30, 30. Czyli macie 30 lat, po 30 latach przedłużają kolejne 30 lat i później kolejne 30 lat. Czyli macie razem w sumie 90 lat. No umówmy się, no ale mało kto w dorosłym wieku przeżyje kolejne 90 lat. Także i tak to zawsze wygląda tak, że się sprzedaje później. Mało kto. Mało kto, prawie nikt. W sumie nikt. Także no nie, może jakaś jedna osoba jakaś na ileś milionów na świecie przeżyje. Ale wydaje mi się, że ja nią nie będę. No. Taka jest możliwość. Chociaż nie mówię nie, no nie wiadomo co się za parę lat wydarzy. Jak już teraz zrobili zastrzyki i szczepionki, że pieski będą żyły po 30 lat, to może dla ludzi za niedługo też takie coś będzie, że będziemy dłużej żyli. Chociaż wydaje mi się, że na pewno kiedyś takie coś zrobią, bo świat idzie tak do przodu. No, ale wracając do tematu ważnego, czyli dzierżawy. Po prostu ziemię dzierżawię, dom jest moją własnością. Przy sprzedaży przepisuje się dzierżawę na nowego właściciela, dom na nowego właściciela i wszystko jest elegancko. Od dnia podpisania kontraktu, czyli dzisiaj, teraz dokumenty muszą być właśnie wysłane do właściciela, on musi podpisać, właścicielka tak samo, znaczy właściciel ziemi, właścicielka domu i w przyszłym tygodniu idziemy do Land Department i tam dom będzie przypisany na moje dane. Całe przepisanie trwa jeszcze 30 dni, także tak naprawdę dopiero za jakieś 5 tygodni dom będzie całkowicie moją własnością. No i tak to wygląda. Wszystko załatwia się przez radców, prawda? Nie, księgowa mi to załatwia. To ona też się załatwia sprzedażą. Oczywiście są ludzie, którzy się tym zajmują. Wy po prostu przychodzicie, podpisujecie dokumenty, płacicie za to i macie załatwione wszystko. Także jak ktoś się boi, ktoś uważa, że się nie da kupić domu w Tajlandii, to się myli, bo można. Tak samo jeżeli chcecie kupić mieszkanie, to mieszkanie też bez problemu można kupić, ponieważ mieszkanie nie stoi na waszej ziemi. Mieszkanie w bloku, czy w jakimś apartamentowcu, czy gdziekolwiek możecie kupić na własność, ponieważ on nie stoi na waszej ziemi i to nie ma z tym problemu. W Tajlandii nie można tylko kupić ziemi. Ale Jako obcokrajowiec. Jako obcokrajowiec, dokładnie. I moim zdaniem jest to bardzo dobre, bo przynajmniej nie wykupili ich jeszcze Chińczycy i tak dalej. Też to jest bardzo, bardzo dobre i mądre ze strony Tajlandii. Dostawałem też pytania w sprawie tego, gdzie szukać na przykład domów, mieszkań. No po prostu wchodzicie na Facebooka, tam najwięcej. Powiedz, jak znalazłeś ten dom. No powiedz. Ale miałem farta. Powiedz. No powiedz. No dobra, Ala znalazła, no dobra. No. Miałam swoje, no, słuchajcie, 3 no grosze. dobra, Ala znalazła. Miałam swoje 3 grosze. Tak, Ala znalazła, Paweł ogarnął, że nam to wszystko załatwiła nasza adwokatka, a ja przyjechałem podpisać dokumenty. I tak to wyglądało, także każdy coś swojego do tego wsadził, do kupna. No ale dobra, wracając do tego, jak to dalej. Po prostu najlepiej zapisać się na grupach na Facebooku. Ty na której grupie to znalazłaś? Nie wiem, wiesz, bo ja szukałam różnych, bo szukałam domu po prostu na wynajem, żebyśmy sobie coś wynajęli na sezon. No i pododawałam się do różnych grup i później, wiecie, algorytm Facebooka widział, że ja przeglądam takie grupy i sam mi często proponował takie posty, czyli na przykład tam jakieś sugerowane. No. No i siedzimy któregoś razu i zacząłem tą ofertę, mówię, Piotrek, patrz jaka oferta. A oferta jest I od tak razu, dobra, że... No i od razu, słuchajcie, wysłałam do Piotrka, mówię, bierz to, No. rezerwuj, jedź zobaczyć. Ja wtedy się zastanawiałem, w ogóle miałem te pieniądze odłożone po prostu na mieszkanie, bo stwierdziłem, mam trochę pieniędzy mi leży, stwierdziłem, kupię mieszkanie,
lepiej, żeby było mieszkanie niż pieniądze na koncie, bo pieniądze na koncie, wiecie, tracą wartość i tak dalej, a mieszkanie zawsze pójdzie do góry. A nagle Ala znalazła dom w cenie mieszkania. No. Jeszcze na takim osiedlu prywatnym. Bardzo dobra lokalizacja. Jak pokazałem to mojej pani adwokat, to ona mówi, że to jest niemożliwe po prostu. Że to jest niemożliwe, żeby tak Także- tanio kupić dom w tej lokalizacji, na takim osiedlu i tak dalej. No ale się udało. Także porada dla Was, po prostu przeglądać te grupy. Serio. Przeglądać W grupy. końcu coś Macie jakieś, się wiecie, trafi. house flat for sale, for rent Tak. i to, no wszystko takie, Phuket, jak to było? Phuket by the house. buy Bardzo, rent, coś bardzo takiego. dużo jest takich grup różnych i tam wszystkie agencje nieruchomości, które są właśnie na Phuket i nie tylko, ogłaszają się, wystawiają ogłoszenia i także ludzie prywatnie też wystawiają. Także bez problemu tam możecie znaleźć takie oferty. Dobra, dojechaliśmy do Cafe Bayview, Summit Viewpoint Boutique. No i za samochodzik płaci się tutaj 50 tajskich batów od osoby i mamy to na wykorzystanie. Można albo wybrać restaurację, albo kawiarnię. My jedziemy najpierw do kawiarni, a później do restauracji. Do wykorzystania 30. Tak. Tutaj możecie zobaczyć. Taki jest widok z kawiarni, a taki z restauracji. Kawiarnia jest po prostu trochę wyżej i ma balkon. To zaraz zobaczymy to i to. I to jest praktycznie to samo miejsce, gdzie idziecie na Summit Viewpoint, tylko po prostu idziecie jakieś 300 metrów dalej, nie skręcacie na parking, 300 metrów dalej i po prawej stronie. No i macie, na dół bar, restauracja, na górę kafe. Także idziemy najpierw zobaczyć do kafe. Pyszną kawkę. O, patrz jaki to jest podest. Tak się nazywa dokładnie. Summit Nangshe Boutique. Ostatnio za nami jedziemy i testujemy wiele nowych rzeczy, nowych miejsc. Patrzcie jaki widok. Żeby dodać do aktualizacji naszego e-booka. Nasza Tajlandia dokładnie. Aktualizacja powinna być jakoś pod koniec stycznia. Jakoś tak. Mniej więcej. Ale pamiętajcie, że każdy kto kupi już, albo kto ma, to aktualizację ma za darmo. To jest chyba lepszy widok niż tam. Popatrzcie, na dole też jest taki podest zrobiony. Piękne. Zobaczmy co tu jest jeszcze. Jakieś pyszne ciasta. Obiad chyba co? No najpierw obiad, dlatego może chodźmy najpierw do restauracji, No, a na a kawę później przyjdziemy, na no. kawę, no. Dobra, czyli zmiana planów. Idziemy najpierw na obiad i wrócimy tutaj. Tutaj w ogóle to jest taki na maksa znany taki instagramowy hotel. Wiele osób jak gdzieś widziało te góry, które wam przed chwilą pokazywaliśmy, no to mogliście zobaczyć właśnie jak ludzie kręcą właśnie z pokoju tych tutaj, czy na przykład ktoś siedzi w wannie i nagle ma taki widok. No to właśnie wszystko jest tutaj nagrywane. Ale a ile nas w tym hotelu kosztowało, jak sprawdzaliśmy kiedyś? 3000? No, 2 na pewno. 2-3 tysiące chyba cena tutaj była za noc. 2000, bo No, 2000 to może jeszcze. No. wow. Popatrzcie. Popatrzcie jak tu restauracja wygląda, z jakim widokiem. Aha, no bo to wszystko zarezerwowane na zewnątrz jest. Wszystko rezerwacje. I to jest jedna z lepszych restauracji z widokiem chyba jakie widziałem w Tajlandii. Hello, where we can sit? We want to eat. No i kochanie, tu Cię właśnie na randkę zaprosiłem. Tu świętujemy kupno naszego domu. Powiem Wam tak, te ceny wcale nie są tak kosmiczne, jak sobie wyobrażałem. Patrzcie, do jakiegoś tu fried rice'a z 220 z ananasem. Tu jakieś nudle 180. Pad thai z krewetkami 220. To wcale nie jest drogo jak na takie miejsce. To jest nawet tanio jak na takie miejsce. Z takim widokiem. Ej, nie, to jest bardzo tania. Ja jestem w No, szoku, ja naprawdę. jestem I dodatkowo macie jeszcze inną kuchnię też.
byście chcieli tu przyjechać sobie. Tu macie, wiecie, już jakieś steki, burgery, pizzę. Co tu jeszcze jest? Makarony. Także każdy coś tam znajdzie dla siebie na pewno. Risotto. O, ja chyba idę Zupka. za to. Spaghetti 220 batów, czyli 25 zł. Kawka 9 zł. W takim miejscu po prostu jesteśmy w szoku, bo to jest aż niemożliwe. Polecamy bardzo to miejsce. My na pewno będziemy tutaj nieraz. Jesteśmy zachwyceni. Podejrzewam, że nawet może pojutrze, jak będziemy wracać z krabi. Dobra, zbieramy się. Jak oceniamy to miejsce? O, ale rozświetliło. Myślę, że w skali 5 na 5 dajemy 5. W skali na 5 dajemy 5. W skali na 5 dajemy 5 na pewno, było wyjątkowe miejsce. Jedno z naprawdę fajniejszych w Tajlandii. No, Na pewno. a najlepsze jest to, że całkiem przypadkiem tu trafiliśmy. Nie, ja już dawno chciałam tutaj przyjechać. Ty Chciałaś? też, my rozmawialiśmy o tym. No tak, ale jechaliśmy w sumie dzisiaj w inne miejsce, a przyjechaliśmy tutaj. Także przyszliśmy na Summit Viewpoint. Aha, no w sumie racja, No, faktycznie. no właśnie. A po drodze mówię, kurde, może tu. No i przyjechaliśmy. Faktycznie. Także dobrze wyszło. Teraz wracamy do Wory. Musi nas samochodzik odwieźć. I lecimy na Onang. Tak, wracamy na Krabi. O i patrzcie, jaka świetna pogoda. Takie urwanie chmury, że szok. Musicie wiedzieć też o tym, że nawet w sezonie, tak jak styczeń, luty, marzec, deszcz też się zdarza, nie tylko w sezonie deszczowym. Ale miejmy nadzieję, że to tylko jedna chmura, bo chcemy dojechać do miejsca, mamy jeszcze 50 minut. I chcemy iść na miasto jeszcze dzisiaj. To by zaraz przeszło. No i ruszamy na miasto. Coś zjeść dobrego. O, patrzcie. Tutaj nawet w normalnej restauracji przy ulicy za 50 też można sobie zjeść. Pad Thai'a, noodle soup, fry rice'a, fry noodle. Da się dalej tanio? Da się. Ale dobra, w tajskich restauracjach rozumiem, ale że w takiej restauracji tak tanio, to jestem zaskoczony naprawdę. O, jaka miejscówka do posiedzenia. Z czym wziąłeś? Z szynką i z serem. Ham and cheese, o, to będzie dobre. Ja wiem, że dla ludzi, którzy przylatują do Tajlandii, to jest chore, nie jest tajskiego jedzenia, ale wiecie, to jest inaczej, jak tutaj się żyje. Tak. I jedzenie ziemniaka to jest tutaj... Zatem wiecie, ja jestem z Podlasia, to wszyscy Podlasianie zrozumieją moją miłość do ziemniaków. Tak. O. My właśnie idziemy na to show. Idziemy, no. Wczoraj nie doszliśmy, to idziemy dzisiaj zobaczyć. Na Phuket to jest naprawdę bardzo dobre show, Właśnie bo... chciałam powiedzieć, że jeszcze pójdziemy na Phuket dla porównania. Tak, no tutaj szczerze mi się wydaje, że tutaj jakiegoś szału nie będzie, ale idziemy zobaczyć. Zobaczyć, idziemy na masaż. Tak. Udany dzień i to mocno. Mieliśmy jeszcze na koniec teraz sobie pójść na masażyk, ale z racji tego, że jest późno i ledwo widzimy na oczy, będziemy spać, bo to też jest dzień, jutro też jest coś do pokazania Wam w kolejny dzień, a jutro dla Was przygotujemy odcinek typowo stąd z Aonang, co warto tu zobaczyć, bo to jest najpopularniejsze miejsce, jak przyjeżdża się na Krabi, najpopularniejsze miasteczko.
Także dobrze wiedzieć, jakie atrakcje dla Was właśnie ma to miejsce. Dodatkowo, z racji tego, że to był odcinek poświęcony temu, że podpisaliśmy kontrakt na dom, takich odcinków związanych z tym, jak przebiega cały proces tego, jak nam idzie remont i tak dalej. Po prostu będziemy Wam pokazywać i będziemy odkrywać coraz więcej kart, jak to wygląda i tak dalej, żebyście wiedzieli, jeśli ktoś był zainteresowany po prostu kupnem domu w Tajlandii. No i dodatkowo jeszcze w kolejnym odcinku powiemy oczywiście, jak to wygląda z wizami i tak dalej, bo wiele osób też to na pewno interesuje. No, a jeśli macie jakieś pytania, właśnie, to jest bardzo dobra rzecz. Jeśli macie jakieś pytania związane właśnie z kupnem domu, z kupnem mieszkania lub w ogóle z życiem w Tajlandii, dajcie znać w komentarzach, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, bo ten rok będzie przełomowy dla tego kanału. Przebijemy wspólnie 500 000 subskrybentów. Pozdrawiam serdecznie. Ja też pozdrawiam. Pa, pa.